I really don't know in which language should I actually record this, because this is a package from a Polish cosplay store that I bought, and I decided to do an unboxing. Yeah, I think I will record this video in Polish just because this is a review of their products. So captions will be available, and let's see what's in this package. Let's open you up! Tak, powiedziałam, że będę nagrywać po polsku, a i tak robię wstawki z angielskiego. Paczka, którą przed chwilą widzieliście, to jest paczka ze sklepu cosplaycraft.pl, którego razem z grupą Checkpoint Cosplay jesteśmy partnerem, więc czasami dostajemy jakieś fajne rzeczy do przetestowania i dowiedziałam się, że mogę przetestować dla was ich nowy wikol firmy, no ten wikol, taki przez V, wikol. Także zobaczymy, jak ten wikol można porównać z Sodalem, Bestonem, no i ten wikol. Ale najpierw pokażę wam, co mam w paczce. Pierwsza rzecz, którą sobie zamówiłam, to jest Horror Flash, czyli lateks. Tylko zadzwonił do mnie pan z Cosplaycraftu, że nie mają dwóch lateksów w odcieniu skóry, więc to jest zielony lateks, ale gdzieś tutaj w mojej paczce jest też drugi lateks, także zaraz do niego przejdę. Jeżeli chodzi o ten Horror Flash, to on niestety ma zupełnie inne właściwości niż normalny lateks z Cosplaycraftu. Nie mówię, że go nie polecam, dlatego że ma inne właściwości, które nadadzą się do innych rzeczy. To znaczy, on troszeczkę wolniej schnie, ma zielony kolor oczywiście i zostaje odrobinę lepki, co sprawia, że nadaje się do różnych takich rzeczy typu gore, do ran, do właśnie zombie, horror, flash, jakby sama nazwa na to wskazuje. Natomiast ten zwykły lateks z Cosplaycraftu zachowuje się jak zwykłe mleczko lateksowe. Więc nie polecam używania ich jako zamienników dla siebie nawzajem, aczkolwiek każdy znajdzie lateks dla siebie. Ja osobiście pracowałam z Revoltexem z Cosconu, więc dla mnie to zwykłe mleczko lateksowe z Cosplaycraftu było dużo bardziej podobne do tego, co znałam i w związku z tym lepiej mi się z tym pracowało. Także pomyślałam, że będziecie chcieli to wiedzieć. Okej, następna rzecz z mojej wielkiej paczuchy to pianka Ewa. Do środka są zapakowane rzeczy, które zamówiłam, także są dosyć bezpieczne, są jeszcze z pianką bąbelkową. Uwaga, pianką bąbelkową, folią bąbelkową. To jest High Density Foam z Cosplaycraftu. Jest bardzo zachwalana przez polskich cosplayerów, ponieważ podobno jest dużo lepsza niż większość pianek, które można kupić w innych sklepach. Dlatego, że jest twardsza, bo jest gęstsza. W mojej paczuszce mam też takie mniejsze paczuszki z folią bąbelkową. Uwaga, ASMR. Także ja sobie to otworzę. Okej. Kolejnym produktem, który kupiłam dla siebie, są skarpetkowe wig capy. Skarpetkowego wig capa mam tylko jednego w kolorze czarnym, dlatego stwierdziłam, jak zobaczyłam je na stronie cosplaycraft.pl, że muszę sobie kupić takiego skarpetkowego wig capa. Tutaj w tej paczce są aż dwa wig capy. Tak, takie jak rajstopki. I jestem bardzo zadowolona z ich jakości. To będą dobre wig capy. I już jestem zadowolona. Także polecam, jak chcecie sobie kupić taki wig cap i nie chcecie go zamawiać z AliExpress czy coś, tylko chcecie mieć go szybko. Cosplaycraft ma takie cieliste i chyba czarne też. No i tutaj w paczuszce, która była kopertą, są moje małe skarby. O Jezu! Kupiłam sobie specjalnie po to, żeby robić ten cosplay Nikę ze Smite'a. Takie klamry. No otwórz się, no. O, takie klamerki.
Bardzo się przydają, to są bardzo dobre zapięcia i mam nadzieję, że mi się sprawdzą w tym kostiumie. I kupiłam też takie regulatory o tej samej szerokości, żeby ewentualnie sobie dopasować paski w tym stroju. Ja kupiłam takie specjalne małe zapięcia torebkowe po to, żeby, nie wiem, coś przyczepić. Przetestuję je w jakimś nowym kostiumie. To jest bardzo fajny gadżet, żeby go sobie mieć i przyczepiać, nie wiem, na przykład elementy z peruki. Czy jakieś elementy, które mają zostać na miejscu, ale jednocześnie nie mają być tam przyklejone, tylko mają być odczepiane. To jest bardzo fajny sposób na niewidoczne łączenie. No i przechodzimy do gratisików. Każdy, kto kupuje z cosplaycraft.pl, dostaje próbki ich pianek. Tutaj pozujemy do thumbnaila. Tutaj są pianki w różnych grubościach, które można sobie przetestować, zanim się je kupi. To jest w ogóle bardzo fajny patent, żeby cosplayerom dawać kawałki pianki. Ta jest fajna. To jest chyba ich High Density 10. O Jezu, ale z tej by się dobrze robiło. Widzicie, ja już planuję kolejne zakupy na cosplaycraft, więc na pewno kupię sobie taką pianeczkę. Oj tak. Nie wykupcie mi jej, ok? No i tutaj widzicie, są w różnych grubościach, ja ich nie będę teraz wszystkich wyjmować. A few moments later. Widzicie, jednak wyjęłam wszystkie. Tu jest gruba 10, ale chyba zwykła, a tu jest ta High Density. Wow. Dziękuję cosplaycraft za moje nowe zabaweczki. Jak się nie przydadzą jako próbki, to będą do rozsmarowywania kleju. No i oczywiście reklamóweczka. Z tego sklepu zamawiałam te wszystkie rzeczy. I ostatnia rzecz na dziś. To jest Wikol. Wikol, który dostałam... Wikol, który dostałam w ramach współpracy z cosplaycraft, po to, żeby go przetestować i Wam zrecenzować. Takie wiaderko Wikolu na pewno starczy Wam na bardzo długo, zwłaszcza jeżeli pokrywacie dużo propów, bo Was na przykład nie stać na plastic dip, albo ktoś wycofał Beston z produkcji. Także porównamy go sobie z Sudalem i z Bestonem. Jeśli okaże się, że ten Wikol to jest klej dla Was, pamiętajcie, by przy następnych piankowych zakupach sprawdzić go na cosplaycraft.pl. Zacznę od przedstawienia naszych Wikoli, które tutaj mamy dostępne. To jest Beston Clay, który kupiłam na cosplaycraft.pl za chyba 5,60 albo 6,70, coś takiego. I podobno jest to jeden z najlepszych klejów, ale niestety zostaje on powoli wycofany z produkcji i jest obecnie dostępny chyba tylko na cosplaycraft. Także sprawdzimy, ile jest prawdy w legendzie o Bestonie. Następnym zawodnikiem jest Wikol, elastyczna spójna. Wikol firmy Tytan został sprezentowany mi przez firmę cosplaycraft. Pozostałe dwa Wikole dostałam w zeszłym roku na święta, podczas świąt klasowych. Używam ich od tego czasu, użyłam ich na swoich pistoletach do Pool Party Miss Fortune i właściwie sprawują się całkiem nieźle. W międzyczasie kilkoro z moich znajomych cosplayowych mi bardzo poleciło Sodal, a ja się z nimi zgadzam, więc zobaczymy, jak porównuje się Sodal, jak się sprawuje w porównaniu z Wikolem oraz z Bestonem. Przygotowałam sobie 4 kubeczki na wodę oraz 4 karteczki do mieszania Wikolu oraz wody i 4 kawałeczki pianki Ewa 1 cm. To jest pianka, generic pianka taka z takich paneli podłogowych. Dostałam ją od kolegi, pozdrawiam Kubę. Kuba, pozdrawiam Cię. Taki test to jest świetny sposób na wykorzystanie ścinek pianki, których już nie potrzebujemy. Te są akurat dosyć duże, ponieważ będę chciała sprawdzić, jak Wikol się rozprowadza na danej powierzchni, jak łączy się z wodą oraz jak reaguje na zginanie. No dobrze, zaczynajmy. Zaczniemy od Bestonu. Beston otoczony wspaniałą legendą. Spróbuję nałożyć go na razie bez wody. Wikol nakładany bez wody zwykle nie rozprowadza się tak ładnie, ale tutaj ten Beston jest naprawdę wow, naprawdę go podziwiam.
za to, jak się rozprowadza. Próbujemy nałożyć grubą warstwę, żeby zobaczyć, czy pęka i jak reaguje. Dobrze, nałożyliśmy troszeczkę tego bestonu. Spróbujemy teraz zamoczyć i odrobinkę wody dodać do tego bestonu i zobaczyć, jak się zachowuje. No, powiem Wam, że naprawdę mi się podoba ten beston. O, szkoda, że go wycofują. Używałabym go. Nałożyłam cieniusieńką warstwę tutaj z odrobinką wody. Wow! Wow! No nie dziwię się, że ludziom się bardzo spodobał ten beston. Z Vicolem jest tak, że zwykle dodaje się do niego odrobinkę wody, żeby się lepiej rozprowadzał, oraz nakłada się kilka cieniutkich warstw, żeby właśnie uniknąć pękania, żeby uniknąć śladów z pędzla. No ale czasami nie mamy czasu, więc nakładamy wielką, grubą warstwę tego Vicolu, taką właśnie, taką grubą warstwę. Zobaczymy, jak się sprawuje nałożone grubą warstwą. Odetnę ten kawałek, odłożę naszą próbkę bestonu, podgrzeję sobie ten kawałek pianki moją opalarką i spróbuję nałożyć rozwodniony beston i zwykły beston. I nałożymy na podgrzaną piankę. Tutaj widać, pianka zmieniła nam się i zrobiła się taka błyszcząca. To się właśnie dzieje po podgrzaniu opalarką. Pianka wtedy zamyka pory, one się lekko topią i wygładza swoją powierzchnię. O, taka błyszcząca się zrobiła. Zamiast taka, jak widzicie tutaj, taka matowa. Otwieramy nowe cacko. Otwieramy caceńko. Tutaj trzeba złamać tę bramkę. Jak otwieranie lodów to jest, słuchajcie, albo sernika w wiadrze. Najpierw nałożymy, zobaczymy, jak się zachowuje bez wody. Bez wody jest troszeczkę trudniejszy do rozprowadzenia niż beston. Także cieniutką warstwę nakładamy, zanurzając 2 razy pędzelek. Widzicie? Troszeczkę bardziej... O, zasłaniam wszystko. Troszeczkę bardziej się... O, robi się taka gruba warstwa. To będzie nasza gruba warstwa testowa. Będę musiała to rozsmarować. Dobra, dodamy troszeczkę wody, żeby zrobić cieniutką warstwę, taką jak z naszego bestonu. I jak się doda wody, to się robi bardzo ładna, cienka warstwa. Bez smug. Bardzo super. Dobra. I dodamy odrobinę wody, żeby zrobić taką warstewkę, jak zrobiliśmy tu. Dobra. Czyli weźmiemy taką nie za grubą, nie za cienką. Czyli Vicol firmy Tytan nie rozprowadza się aż tak dobrze, jak się do niego nie doda wody. Naszą Vicolową próbkę odłożymy ją sobie. O, tutaj. Dobrze, czyli najpierw nakładamy bez wody po prawej, a potem nałożymy z wodą po lewej. Widzimy, że z wodą się nakłada trochę lepiej niż bez wody. I widzimy, że w porównaniu do bestonu nakłada się grubiej z wodą. To przynajmniej może tak ręka mi poprowadziła ten Vicol. Dobrze, ale następnym kandydatem jest sudal wodoodporny. Sudal wodoodporny został użyty przeze mnie na Pulpaty Miss Fortune, ponieważ jest wodoodporny. Zobaczymy, jak się sprawuje. Zapomniałam, że mogę nagrać tylko 16 minut. Nie wiem, co straciliście. Mamy tutaj zrobiony sodal, zrobiony bez wody. Rozsmarowuje się troszeczkę słabiej niż pozostałe bez wody. Z wodą rozsmarowuje się cudownie i widać, że jest taka równiutka warstwa poza tymi dziabkami, które były na piance, bo to jest ścinek pianki. A ta gruba warstwa, fajne w niej jest to,
że ona się rozsmarowuje sama, ale już tutaj widzę w porównaniu z innymi wikolami, że w tej warstwie nałożonej z dużą ilością tego sodalu robi się bardzo, bardzo dużo pęcherzyków powietrza. Tego nie ma tutaj w tym wikolu z firmy Titan, a w Bestonie jest odrobina. Także jeżeli macie mało czasu i nakładacie bardzo grube warstwy, czego ogółem nie polecam, ale jeżeli nie macie wyboru, to do takiej roboty wybrałabym wikol firmy Titan. No dobrze, to teraz mamy gotowy ten fragmencik. Trzeba pozbyć się wody i wikolu z pędzla. Mamy podgrzany fragmencik. Po prawej stronie nałożymy bez wody ten sodal. Chodź tu sodal. Bardzo, bardzo niefajnie się nakłada. Ten sodal jest bardzo gruby. Powstaje dużo pędzlowych znaków, które potem się troszeczkę rozpływają, co jest na plus, no ale jednocześnie to nie jest efekt, który byśmy chcieli od wikolu. No ale zobaczymy, czy jak dodamy odrobinkę wody, trochę za dużo dodałam, czy jak dodamy odrobinę wody, to nam się ten efekt polepszy, rozpływa się dużo lepiej, no ale nadal trzeba uważać na proporcje. Tutaj spróbuję dodać trochę więcej. Trzeba uważać na proporcje, ale no generalnie cienka warstwa się zrobiła, tylko tak jak mówiłam, tworzą się te pęcherzyki powietrza. Naszym ostatnim kandydatem jest sodal uniwersalny, szybko schnący, sodal szybko schnący, który jest produktem siostrzanym do tego wodoodpornego i nie pamiętam, do czego go ostatnio używałam. Na naszą pianeczkę testową nałożymy sobie troszeczkę tego sodala szybko schnącego bez żadnej wody. Nakłada się jak gile z nosa, słuchajcie, ponieważ nie dodaliśmy żadnej wody, więc ta warstwa jest bardzo, bardzo gruba. No ale zobaczymy, jak będzie z wodą. Dodamy trochę wody. No, trochę za mało tej wody tutaj. No i teraz się ładnie rozprowadza, znikają wszystkie ślady z pędzla, tylko potrzebne by było nam kilkanaście warstw, od 3 do 5 warstw, niektórzy dają nawet 10 takiego wikolu, żeby zobaczyć, jak tak naprawdę się zachowuje taka warstwa, jaka jest nakładana na propy. No więc teraz pora na wielką, grubą warstwę, nie mamy czasu przed konwentem, nakładamy tyle wikolu, ile się da i zobaczymy, jak będzie się zachowywała ta pianka. No dobrze, to jest nakładana część testu. Muszę iść umyć wszystkie moje przybory. Zapraszam Was na resztę testu. Okej, jest kolejny dzień mojego testu wikoli. Mam wszystko ułożone dokładnie tak, jak było wczoraj, może poza tym małym kawałkiem, bo nie pamiętam, czy on mi się nie obrócił, ale to i tak nie ma za bardzo znaczenia, ponieważ te warstwy, które nałożyłam, jednak okazały się być całkiem równe. Zaczniemy sobie tutaj od kawałka tego pokrytego Bestonem. Mamy warstwę bez wody, warstwę z wodą, bardzo cieniutką, oraz warstwę nałożoną na concrunch, czyli nie mamy czasu przed konwentem, potrzebujemy dużo kleju bardzo szybko. Także zobaczymy na tych warstwach, jak one się zginają. Jak widać tutaj na powierzchni tego Bestonu, nawet na tej bardzo grubej warstwie, nie pojawiają się pęknięcia, a jedynie takie jakby rozstępy, małe zmarszczki. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało po tej stronie. Zgiąć. Widzimy tutaj nałożone na podgrzaną piankę. Spróbujemy zgiąć tutaj.
pojawiają się małe zmarszczki, ale nie jest tragicznie. Tak samo w drugą stronę. No generalnie jest to jak na Wikol bardzo dobry wynik. Przechodzimy do sprawcy całego tego zamieszania, czyli do Wikolu firmy Titan z cosplaycraft.pl. Widać tutaj warstwę bez wody, z wodą i bardzo grubo nałożoną. Spróbujemy zobaczyć, jak reaguje na zginanie. Pojawiają się zmarszczki, ale co ciekawe, tylko na tej części, która nie była zgięta. Zmarszczki tak naprawdę pojawiły się tylko tam, gdzie Wikol był nałożony bardzo grubą warstwą. Tutaj prawie tych zmarszczek nie widać, a na warstwie rozcieńczonej wodą wcale, więc podejrzewam, że jeżeli by nałożyć dużo takich małych warstw, to ta pianka wcale by tak nie ucierpiała z tym klejem. Więc no generalnie można powiedzieć, że skoro producent obiecuje, że jest widać pierwsze pęknięcia, to nie jest dobry znak. Ale większość elementów, które pokrywamy Wikolem, i tak nie służy do takiego zginania, więc zróbcie z tą informacją, co chcecie. Następny jest sodal wodoodporny. Tutaj mamy warstwę bez wody, z wodą i grubą warstwę. Zobaczymy, jak sobie radzi. W porównaniu z innymi klejami chyba wypada gorzej, jeżeli chodzi o grubą warstwę, ten sodal wodoodporny. No, mogłabym go porównać troszeczkę z Bestonem, ale na Bestonie wygląda to dużo lepiej. Tworzy się maleńka pajęczynka takich małych pęknięć, znaczy wielka pajęczyna maleńkich pęknięć, no i nie wygląda to za dobrze, jak już ta pianka jest zgięta. No to przejdziemy sobie do sodala szybko schnącego. Sodal szybko schnący, bez wody, z wodą oraz gruba warstwa. I spróbujemy go zgiąć. Bardzo pęka tutaj, bardzo na tej cienkiej warstwie. Na tej z wodą praktycznie nie, co jest bardzo dobrym znakiem, ale wszystkie nie popękały na takiej cieniutkiej warstwie. No i tutaj efekt jest troszeczkę lepszy niż w tym sodalu wodoodpornym, no ale jednocześnie to nadal są wielkie zmarchy. Mam nadzieję, że mój mały test Wikoli pomoże Wam wybrać, jaki Wikol jest najbardziej odpowiedni dla Was, mimo że tak naprawdę ja nie potrafię wybrać swojego ulubieńca. Podoba mi się to, co mogę uzyskać na Bestonie, aczkolwiek jego zginalność wcale nie jest aż tak cudowna, jak mi obiecywali. Bardzo za to mi się podoba. To, co mogę uzyskać na cieniutkich warstwach Wikolu firmy Titan, który jest naprawdę spoko. Ale tak czy siak Wikol to jest dla mnie taki klej, którego używam na elementy twarde, których nie zginam, więc tak czy siak dla mnie każdy Wikol będzie dobry. Jeszcze raz bardzo dziękuję cosplaycraft.pl za to, że przysłali mi za darmożkę taki cudowny Wikol. Zachęcam do zakupów u nich, można dorwać bardzo fajne promocje. No i jest to dosyć nowy sklep na naszej polskiej scenie cosplayowej, więc warto ich wspierać, żebyśmy mieli jak najwięcej takich sklepów w przyszłości. Możecie też u nich kupić Beston w takich malutkich pudełeczkach. Mam nadzieję, że zdążycie go przetestować, zanim totalnie go wycofają z produkcji. Ode mnie dzisiaj to tyle. Do zobaczenia! I tutaj z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani w projekt Checkpoint Cosplay.
dlatego że to właśnie dzięki nim dostałam taką propozycję, żeby otrzymać taki produkt od Cosplaycraft. No i gdyby nie oni, to by mi się nie udało robić takich rzeczy, więc dziękuję Wam, kocham Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że wpadniecie na więcej tego typu filmików z jakimiś recenzjami, czy unboxingami, czy na przykład porównaniami. W większości będą one po angielsku, chyba że będę zamawiała ze stricte polskiego sklepu, tak jak dzisiaj. Ale nie martwcie się, wszystkie filmiki będą kiedyś miały polskie napisy. Tylko kiedyś.